Witamy wszystkich! Ostatnie 2 dni spędziliśmy w Szczyrku i w tym filmie pokażemy Wam centrum miasta. Przejdziemy się przez główny deptak, tutaj przejdziemy się również nad rzeczką, pokażemy Wam atrakcje tego miejsca, co warto tutaj zobaczyć i dodamy również lokale, w których mieliśmy okazję zjeść obiad. Według nas było tam bardzo dobre jedzenie i warto je odwiedzić, także zapraszamy do oglądania. Plac Świętego Jakuba jest najmłodszą atrakcją turystyczną w Szczyrku. Położony jest w ścisłym centrum miasta, między ulicą Beskidzką a deptakiem nad Żylicą. Plac Świętego Jakuba powstał w 2012 roku na terenie dawnego dworca autobusowego. Ci, którzy pamiętają, jak wyglądało to miejsce wcześniej, teraz na pewno docenią fontannę, ławki, lody i gastronomię karczmy Stary Młyn. Dla najmłodszych i dla tych starszych przy placu znajduje się atrakcyjny Szyszka Park, czyli wioska linowa z karuzelą i minigolfem. Od strony rzeki plac styka się z deptakiem nad Żylicą, wzdłuż którego przeprowadzona jest także rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca od Buczkowic i dalej w kierunku Jeziora Żywieckiego. Natomiast w okresie zimowym na terenie placu Świętego Jakuba znajduje się lodowisko, z którego wszyscy chętnie korzystają. W 2018 roku w bezpośrednim sąsiedztwie placu Świętego Jakuba został odsłonięty pomnik pamięci założycieli ratowników w Beskidach. Autorem obelisku jest jeden z goprowców, Włodzimierz Lach. Na głazach znajdują się wykonane z brązu narty, toporek oraz lina, które kiedyś stanowiły podstawowe wyposażenie ratowników. Jest także herb Gopr oraz miasta Szczyrk. Tuż obok placu Świętego Jakuba przy deptaku znajduje się Szyszka Park. Jest to miejsce dla małych, jak i dużych. Dzieci znajdą tu dużo miejsca do zabawy i wiele atrakcji, a rodzice będą mogli usiąść i napić się kawy. Na terenie parku znajduje się karuzela, minigolf, park linowy oraz bar. Wejście jest tu płatne, a cena zależy od atrakcji, na którą się decydujemy. W Szczyrku jest wiele miejsc, które warto odwiedzić, a jednym z nich jest deptak nad Żylicą, czyli wybrukowana, szeroka ścieżka pieszo-rowerowa, którą można poruszać się wzdłuż rzeki Żylicy. Jest to element krajobrazu służący mieszkańcom Szczyrku i turystom przez cały rok. Zimą korzystają z niego narciarze biegowi, w pozostałych porach roku poruszają się nim piesi, rowerzyści czy fani rolek. Trzeba zaznaczyć, że deptak jest bardzo dobrze oświetlony, co umożliwia spacery w godzinach wieczornych i nocnych. Ścieżka pieszo-rowerowa rozpoczyna się przy urzędzie miasta i biegnie wzdłuż brzegu rzeki Żylicy przez centralny ośrodek sportu aż do Buczkowic. Spacerując deptakiem możemy zobaczyć np. amfiteatr Skalitę czy kompleks skoczni narciarskich, jak również możemy skorzystać z wielu atrakcji, m.in. gokardów, trampolin czy siłowni. Przy deptaku znajdują się także ławeczki, gdzie możemy usiąść, odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu natury. Skalitę imienia beskidzkich olimpijczyków jest to kompleks 3 skoczni narciarskich, do których dojdziemy pieszo, spacerując deptakiem wzdłuż Żylicy. W jego skład wchodzą 3 obiekty, czyli skocznia mała o punkcie konstrukcyjnym K40, skocznia średnia K70 oraz skocznia normalna K95. Pierwsze zawody na skoczni narciarskiej Skalitę odbyły się jeszcze przed II wojną światową, a dokładnie 14 lutego 1937 roku, a zorganizował je WKS Bielsko-Biała. Na początku na skoczni skakano na odległość do 40 metrów. Jednak później na przestrzeni lat została ona kilkukrotnie przebudowana, co obecnie pozwala na wykonywanie skoków powyżej 100 metrów. Natomiast 2 mniejsze skocznie zostały zbudowane już w XXI wieku. Na Skalitym zarówno zimą, jak i latem regularnie odbywają się treningi polskiej kadry skoczków oraz oficjalne zawody w skokach narciarskich. Imponującym sakralnym zabytkiem jest sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła. Znajduje się ono na wzgórzu otoczonym drzewami, około 700 metrów od placu Świętego Jakuba. Świątynia została zbudowana w latach 1797–1800. Kościół jest drewniany o konstrukcji zrębowej z prostokątną nawą i węższym prezbiterium.
Posiada barokową wieżyczkę z dzwonem z 1691 roku. My nie mieliśmy takiej możliwości, żeby to sprawdzić, ale podobno warto zajrzeć do środka. Wnętrze świątyni urządzone zostało w stylu późnobarokańskim. Znajduje się tu zabytkowa ambona, kamienna chrzcielnica i kropielnica z 1800 roku oraz obraz przedstawiający świętego Jana pochodzący z XVII wieku. Po wschodniej stronie świątyni stoi rokokowy krzyż z 1797 roku. Kościół świętego Jakuba jest najstarszym zabytkiem Szczyrku i leży na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Szczyrk to miasto w południowej Polsce w województwie śląskim. Jest to miasto o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, położone w Dolinie Żylicy na wysokości pomiędzy 470 a 1257 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt znajduje się przy granicy z Bukowicami, a najwyższy to szczyt Skrzycznego. Mieliśmy okazję już tam być, więc podrzucamy link do wejścia na Skrzyczne zielonym szlakiem. Szczyrk przyciąga turystów przez cały rok. Latem ściągają tu amatorzy pieszych wędrówek oraz rowerzyści, a zimą fani białego szaleństwa. Nie brakuje tu tras rowerowych, jak i stoków narciarskich. Gdy ktoś przyjedzie do tego pięknego miasta autem, spokojnie może go zostawić na jednym z wielu darmowych miejsc parkingowych, które znajdują się wzdłuż głównej ulicy. Ale jeśli tam zabraknie miejsca, to w mieście są również duże płatne parkingi. Jeśli natomiast chodzi o historię tego miasta, to pierwsze zapiski o osadnictwie sięgają XV wieku. Miało tu miejsce osadnictwo włoskie, węgierskie, austriackie czy też słowackie. A pierwszego spisu mieszkańców w celach podatkowych dokonano w 1630 roku. Z biegiem czasu zaczęło się tu rozwijać pasterstwo i gospodarka drzewna. To właśnie tu wytwarzano sukno z runa owczego. Dla Szczyrku złote czasy nastały po I wojnie światowej, gdyż już wtedy ruszyła branża turystyczna i powstały pierwsze miejsca noclegowe i pensjonaty. Natomiast w górach zaczęły powstawać pierwsze schrony oraz schroniska turystyczne. Jednak Szczyrk uzyskał prawa miejskie dopiero w 1973 roku, a obecnie należy również do Euroregionu Beskidy, który powstał w 2000 roku na podstawie porozumienia Beskidy bez granic. Było ono inicjatywą władz lokalnych beskidzkich gmin pogranicza polsko-słowacko-czeskiego. W centrum miasta znajduje się jedna z głównych atrakcji tego miejsca, czyli 4-osobowa kolej krzesełkowa na Skrzyczne. Wjazd na górę składa się z 2 etapów. Bilety można zakupić w kasie na cały przejazd z przesiadką lub tylko na jeden etap. Przesiadka odbywa się na hali Jaworzyna, a cały przejazd ze Szczyrku na Skrzyczne to około 20 minut. Kolej jest nowoczesna, a jej kanapy posiadają osłony przeciwwiatrowe. Przyciąga ona nie tylko turystów pieszych, ale również rowerzystów i narciarzy, gdyż działa przez cały rok. Powstała w 1958 roku jako pierwsza kolej krzesełkowa w Polsce. Aktualnym jej operatorem jest Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku. Kolej na Skrzyczne ma różne godziny otwarcia w zależności od sezonu, ale w momencie naszego pobytu pierwszy wjazd na górę był możliwy już o 9 rano, a ostatni o 16:30. Natomiast cena biletu zależy od tego, ile etapów wybierzemy i czy zdecydujemy się na wjazd i zjazd. Najdroższy bilet, czyli pełne 4 odcinki trasy, to koszt 75 zł za bilet normalny, a młodzież od 12 do 17 roku życia i seniorzy powyżej 60 roku życia zapłacą za ten sam przejazd 60 zł. W Szczyrku oprócz górskich wędrówek po szlakach turystycznych czekają na nas inne atrakcje, a dokładniej mamy tu możliwość relaksu w nowo powstałym pierwszym aquaparku, czyli w Aqua Aries. Posiada on największą strefę saun dostępną w rejonie Beskidu Śląskiego. Kompleks basenowy, który znajduje się w 5-gwiazdkowym hotelu Aries, oferuje komfort, relaks i aktywny wypoczynek. Znajdziemy tu basen z leżakami podwodnymi z hydromasażem, 3 zjeżdżalnie, 13 jacuzzi oraz strefę saun. Kilka atrakcji znajduje się na zewnątrz, co pozwala jeszcze lepiej cieszyć się urokami tego miejsca. Aquapark dla gości z zewnątrz czynny jest od 10 do 22.
gdzie osoba dorosła za bilet normalny na basen i strefę saun za 3 godziny zapłaci 79 zł. Dodatkowo znajdziemy tutaj park linowy Best Camp, który jest wyjątkowym miejscem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są tu 3 trasy o różnym stopniu trudności, urozmaicone przeszkodami w otoczeniu drzew. Ważnym elementem tego miasta jest Galeria Sztuki Bator Art. Znajduje się w 2 lokalizacjach, przy ulicy Myśliwskiej i przy ulicy Beskidzkiej. Została założona w 1995 roku przez Barbarę i Mirosława Batorów. Jest to prywatna galeria sztuki współczesnej, gdzie możemy podziwiać malarstwo, ceramikę, grafikę, rzeźbę i dzieła ze szkła wykonane przez lokalnych artystów. Co roku odbywa się tu około 10 różnych wystaw malarskich oraz koncerty, spotkania autorskie i imprezy kulturalne. Szczyrk Mountain Resort to najmłodszy, największy i najnowocześniejszy ośrodek narciarski w Szczyrku. Znajduje się na zboczach szczytów Małe Skrzyczne i Wierch Pośredni. Latem organizowane są różne wydarzenia dla dzieci i dorosłych, a cały kompleks składa się z 3 dolnych stacji: Czyrna, Szczyrk Gondola i Solisko. Kolej gondolowa jest całoroczna, więc można z niej skorzystać o każdej porze, a prowadzi wprost na halę skrzyczeńską. Resort oferuje wiele tras dla miłośników rowerów, jak również zimą ma dla narciarzy i snowboardzistów ponad 22 km tras zjazdowych, w tym 5 km oświetlonych. Około 10 km od centrum Szczyrku, na malowniczej przełęczy salmopolskiej, położony jest kompleks narciarski Biały Krzyż. Jest to jedno z najpiękniejszych zakątków w Beskidach, gdzie najdłużej leży śnieg. Na miejscu znajdują się 2 wyciągi narciarskie. Wyciąg orczykowy Biały Krzyż o długości trasy około 300 metrów oraz wyciąg talerzykowy Bartuś o długości trasy około 200 metrów. Wyciągi te są ratrakowane, oświetlone i dośnieżane. Trasy zjazdowe przeznaczone są dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nartami czy snowboardem, jak i dla tych, którzy już jeżdżą. Kompleks oferuje również wykwalifikowanych instruktorów, wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, pokoje gościnne oraz bazę gastronomiczną. Obok trasy znajduje się miejsce, gdzie można poślizgać się na sankach czy ulepić bałwana. W sezonie letnim mamy tu wypożyczalnię rowerów, która jest czynna od 9 do 17, a koszt to od 150 do 220 zł za rower elektryczny na cały dzień. Natomiast za godzinę cena waha się od 30 do 60 zł, w zależności od tego, na jaki rower się zdecydujemy. To tu również na przełęczy ma swój początek lub koniec wiele szlaków turystycznych. Natomiast sam Biały Krzyż to miejsce przyjazne dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Podczas spacerów po mieście nie można zapomnieć o rewelacyjnych lokalach i restauracjach, jakie się tu znajdują. My mieliśmy okazję odwiedzić kilka z nich. W samym centrum znajduje się stara karczma, która według Google ma opinię 4.3. Postanowiliśmy do niej zajrzeć w pierwszym dniu pobytu i zdecydowanie było warto. Zjedliśmy pyszny obiad, a barszczyk czerwony był po prostu fantastyczny. Dodatkowo podczas naszego pobytu w restauracji odbywał się tam występ kapeli góralskiej, co tylko dodawało uroku i klimatu temu miejscu. Kolejnym lokalem, w którym mieliśmy okazję zjeść obiad, była restauracja Markowa Destylarnia. Według Google ma opinię 4.7, co jest bardzo wysoką notą. My trafiliśmy do niej w drodze powrotnej ze szlaku, gdy schodziliśmy ze Skrzycznego. W tym lokalu ocena jest w 100% adekwatna do jakości. Wszystko było bardzo dobre i świeże, a najbardziej polecamy żeberka, które były po prostu genialne. Podczas pobytu w Szczyrku postanowiliśmy spędzić jeden wieczór w restauracji meksykańskiej i wybraliśmy się do restauracji Green Pub Siesta. Według Google oceniana jest na 4.4. Tu również nie zawiedliśmy się na pozycjach, które wybraliśmy. Lokal ma duży wybór dań, ale my postawiliśmy na bardziej klasyczne dania meksykańskie, co było dobrą decyzją. Porcje były duże, a co najważniejsze, były smaczne. Natomiast w dzień wyjazdu zdecydowaliśmy się ostatnie śniadanie zjeść w najwyżej ocenianej cukierni w mieście, czyli w Jabłko w cieście,
która według Google ma opinię 4,9. Po namyśle wybraliśmy tradycyjne ciasta i kawę. Na naszym stoliku znalazł się sernik z białą czekoladą, sernik z brzoskwiniami i oczywiście jabłko w cieście. Wszystkie ciasta były bardzo dobre i zdecydowanie możemy polecić ten lokal. Tym razem ze względu na fakt, że Bartka mama jest z nami, wybraliśmy apartament i znajdujemy się w apartamentach na Górskiej. Tu przy naszym noclegu jest miejsce parkingowe, gdzie możemy zostawić autko. Do tego dodatkowym atutem jest fakt, że brama do obiektu jest zamykana na pilota. Tutaj razem z kluczami dostaliśmy pilota do bramy. Tutaj dodatkowo jest taki mały ogródeczek, gdzie można odpocząć. I oczywiście wejście również jest na pilota. I wchodzimy. Tutaj mamy mały taki korytarzyk i inne apartamenty. Dodatkowo właśnie tu jest narciarnia, jeżeli ktoś chciałby tu zimą przyjechać. My mamy apartament na samej górze, a tu jest dodatkowe wyjście do ogrodu, gdzie goście mogą się relaksować w altance, tutaj napalić sobie grilla, ognisko, są leżaczki, jest duża przestrzeń, gdzie dzieci mogą grać w piłkę, bawić się, więc jest to duży plus tego miejsca. No i ważnym elementem jest też to, że te apartamenty znajdują się bardzo blisko centrum, ale jednocześnie w takiej lokalizacji, że jest tu bardzo cicho i spokojnie. A teraz pokażę Wam, jak wygląda nasz apartament. I tutaj bezpośrednio wchodzimy do salonu z kuchnią, który jest bardzo duży, przestronny. Tu mamy bardzo dużą kanapę ze stoliczkiem, do tego telewizor, komoda. I tu na wejściu oczywiście szafka na buty, na kurtki, lustro. Do tego rodzinny stół z krzesłami. Kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona. Mamy piekarnik, ekspres do kawy, czajnik, wszystkie. Tutaj jeżeli chcielibyśmy jakieś talerze, szklanki, kieliszki do wina, wszystkiego jest bardzo dużo i nawet w dużej grupie tutaj niczego nie zabraknie. Jeżeli chodzi o internet, to jest bardzo dobry. I tu z salonu przechodzimy bezpośrednio do pierwszej sypialni. Jest ona z balkonem. Tu mamy krzesełko na balkonie, stoliczek i do tego mamy tutaj jeszcze właśnie dużą szafę i duże podwójne łóżko. Pokoje są zamykane na drzwi przesuwne i tutaj bezpośrednio przechodzimy do drugiej sypialni, gdzie również mamy bardzo duże łóżko, do tego szafeczkę i stąd jest wejście tutaj bezpośrednio do łazienki. Tu mamy właśnie łazienkę przechodnią. Dla nas to nie było problemu, ponieważ byliśmy z Bartka mamą. Tutaj mamy toaletę i do tego mamy tutaj dosyć spory prysznic. Więc tak wygląda ten apartament. My byliśmy z niego bardzo zadowoleni. Mimo że tu jest droga, to i tak jest tu naprawdę bardzo cicho i szczerze możemy polecić ten apartament, jeżeli ktoś chce przyjechać do Szczyrku. W tym filmie mieliście okazję zobaczyć główne atrakcje miasta Szczyrk. Mam nadzieję, że film zachęci Was do przyjazdu w te piękne rejony, jak również do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Do zobaczenia!